Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak. Życie na Filipinach, między światami. How was cześć in Polish? You remember? No. Dzień. Dzień. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest i Aurora, siostrzenica. Stęskniona za nami, my za nią. Siedzi z nami od wczoraj. Od rana przyszła do sypialni, nas obudziła. Pora zaczynać kolejny dzień. Plan jest taki. Nie wiem, jak długo będziemy w Dumaguete teraz, no ale kilka dni musimy ogarnąć kilka spraw i pojedziemy na Siquijor. Ale muszę się wam pochwalić. Pierwsze, co mnie powitało, jest zabawka Aurory, pierwsze mnie powitało na przyjeździe, że ona kupiła mi rower. Jak wiecie, swój rower ma. Nie sprzedaliśmy go w zeszłym roku ostatecznie, że ona chciałaby zacząć jeździć na rowerze na Siquijorze, także żona zakupiła mi rower. Uważam, że udany zakup. Będę musiał przemalować całą ramę, ale przecież to nie jest żaden problem. Wygląda solidnie, jeszcze nie jeździłem, ale zobaczymy. Tymczasem idziemy na dół, zjeść jakieś śniadanko, no i zobaczymy, co się będzie działo potem, bo już wysłaliśmy jedną wiadomość do jednego sprzedawcy odnośnie czegoś. Czekamy na odpowiedź i może dzisiaj zrobimy pierwszy zakup na Filipinach. You're a big girl now. Yes. How old are you now? 7. 7? Yes. What happens if you cross here? Yeah, there is a pass. What happens if you cross here? Aurora będzie miała Lil Bro niedługo. Are you excited for your Lil Bro? Yes. You will have someone to play with? Yes. Need niyang i-continue. So need siyang Pierwszy i-send dzień. nila. Na Filipinach już jeździmy samochodem. Siema. Jedziemy do bankomatu, a potem w jedno miejsce. Ale to znaczy za chwilę. Serdecznie. Dziewczyny poszły do automatu. Generalnie, jak przelądowaliśmy, nie ma typowego tajfunu na Filipinach teraz, no ale taka pogoda mocno tajfunowa. Jak widzicie, jest dość wiecznie. Całą noc padało. No i było jakieś tam teoretyczne ryzyko, że wczoraj nasz lot mógłby być odwołany z Manili do Dumaguete. Mielibyśmy tak to nocleg zapewniony w Manili, bo akurat Nacho Skate tam są. W apartamencie. Osoby też znanej od Nacho z rodziny, także nocleg by tam był. No ale udało się wylądować. Ale śmieję się do żony, że tak zimno jak lecieliśmy na Filipiny to jeszcze nie było. Jest 27 stopni. Jak widać już mój outfit z zeszłego roku, z poprzednich vlogów. Aurora uwielbia moje włosy się bawić. Wszyscy, którzy mnie widzą, mówią, że ale się zmieniłem, odmłodniałem teraz. Odnośnie tajfunów jeszcze nagram oddzielny film, bo zauważyłem, że mam w historii na YouTubie jeden film, który mogę wykorzystać, komentarz na temat tajfunów, którego nie opublikowałem, jak były te największe tajfuny w tym roku, które szły przez Filipiny, które jeden co zdewastował Cebu na przykład. Ale o tym porozmawiamy jakoś na dniach, jak już się trochę zaklimatyzujemy, jak już będzie trochę więcej czasu, bo na razie wstaliśmy o 3 w nocy wyspani, ale zedytowałem jeden vlog dla was kolejny, zjadłem 2 melatoniny i udało mi się spać do godziny 10. Także zobaczymy, jak ten organizm się dostosuje do zmiany cyklu dobowej, czy dzisiaj już będzie w miarę normalnie, czy jeszcze będą przeboje w nocy. Ale też przez to ciepło zauważyłem, że w tym roku na razie nie jestem taki spuchnięty, jak byłem w zeszłym roku. Jak przyjechałem, to i buty, i skarpetki się opinały, i obrączka, też nie dało się obrączki z palca ściągnąć.
A na razie jeszcze mogę ściągnąć, także zobaczymy, czy bardziej spuchnę, czy już nie spuchnę bardziej, bo w zeszłym roku to z tydzień trwało, był taki obrzęk. Ale to ja i żona, że byliśmy spuchnięci. Ale wtedy było bardzo ciepło, chociaż przecięliśmy w listopadzie. Dzisiaj pogody plażowej raczej nie ma, jest pochmurnie i wiecznie. Ale to nie trzeba na plażę iść od razu pierwszego dnia. Za chwilę spróbujemy załatwić coś innego. No i zobaczycie co. Grabe ko. Naapoy, pero di ba na siya worth it? Kupujemy skuter. Znaleźliśmy jeden i za chwilę powinniśmy zobaczyć skuter do kupienia. Cena wyjściowa 65 000 peso. Napisaliśmy najwyżej za 60, przyjeżdżamy z gotówką. No i stanęło na 62. Nowy kosztuje 80 kilka tysięcy, 82 bodajże. Ten nie jest całkowicie nowy, ale jest roczny. Także zobaczymy. Where is he? Coming, she said like their house is like deep down the road. Przyjeżdża po sąsiedzku. My mieszkamy tam w prawo. Tam mama mieszka w prawo, następna ulica. I gdzieś stamtąd przyjedzie ziomeczek. Po sąsiedzku, tu w prawo i tam mieszkamy do tym domem zaraz. Teraz jazda próbna i zobaczymy. A tutaj mamy nową Hondę z tego roku, Honda Novi. Wow, nice. I like a sports bike. That's the one I like. Yun, muna sige lang tanaw si YouTube. Ernest nie się do takiej przymierza. Nindot kaayo. Dako ko siya sa 100 Yeah, scooter siya, diretso to. Mati sa para sa kondo. No wygląda jak nowa ta Honda. No bo jest nowa, z tego roku, z lipca, jeżeli się nie mylę. 3 lata gwarancji w Hondzie. Są jeszcze 2 kartki do Hondy do serwisu na wymianę olei, które są wliczone w cenę. Także można kupić nową Hondę tego typu za 82 000. No ale tak jak z samochodem, wyjeżdżając z salonu tracisz na wartości. I to się stało z tą Hondą. Także lepiej zapłacić trochę mniej, mieć ją z całymi papierami, ze wszystkim zarejestrowana, po prostu taniej niż przepłacać, kupować i moja Honda nowa straci na wartości po wyjeździe z salonu. Także bierzemy ją, musimy, bo pan tutaj nie ma Gcasha, musimy ogarnąć więcej gotówki, bo płacimy tylko 40 000. Myślimy, że resztę wyślemy. Di pangahuyan mga kawatan. I can stand on it. Lagi. It's important that I can stand on it. Dili siya ka kuan, dili siya taas, dili Pero siya. dili mabuk. duha ka tiil, usa ka tiil. Gaan naman. No? Bugat na siya. Pero niglar gagaan. Pero gaan naman siya. Iyang Mas U-box bugat eh. ang akong motor. Kana yang U-box dako kay sulod no, bot dire. It's a big U-box here and you just open this, you don't need to go down from. Tu dom rodzinny. A my idziemy teraz tędy. Ten dom był na sprzedaż w zeszłym roku. Ktoś go kupił. Nie pamiętam, bardzo tanio. 300 albo 500 000 peso. Myśleliśmy, żeby go kupić pod inwestycję, ale za dużo rzeczy było. Że wiecie, wyremontować i sprzedać. Ktoś sobie kraty w oknach postawiał. No chociaż ta okolica nie jest najlepsza, to i tak jest bardzo bezpieczna. Dom rodzinny jest niezamykany, są psy i są niezamykane na klucz. Furtka nie jest zamykana na kłódkę. Ale o bezpieczeństwie też porozmawiamy przy okazji, bo tak z siostrą robiłem wywiad, taką rozmowę, co się pozmieniało i w ogóle. O, i tu już jest dom, w którym kupujemy Hondę. Byliśmy po więcej gotówki i podpisujemy umowę. My bike is different. Już podpisujemy umowę. My wheels is bigger. Ernestine się bała, że nie będzie sięgała do ziemi, jakby chciała sama nim pojechać, ale będzie sięgała. I wychodzi na to, że Yamaha, którą ma w Norwegii Neos, ma wyższe siedzisko niż ta Honda Click.
Bardzo dobry zakup to będzie. How do you open this for the cell phone? Bardzo dobry zakup to będzie. Why do I need to? Yeah, it fits. My cell phone. Wow. No? It's got a lot of compartment actually. Pierwszy dzień na Filipinach, pierwszy zakup. Ale to było w planach. Był w planach jeszcze drugi skuter dla Ernestine, no ale plany uległy zmianie. I prawdopodobnie zrezygnujemy z drugiego skutera. Skupimy tylko jeden, taki, żeby był na szybkie ruchy. A będziemy się rozglądali za drugim, normalnym, zadaszonym samochodem z klimatyzacją dla żony. A mi zostanie mój śliczny, wspaniały multicab. Ciekawe w jakim jest stanie, no ale to dowiemy się jak będziemy na Skichor. A przez to, że pogoda jest jaka jest i wiecznie, to wszystkie promy na Skichor w chwili obecnej są odwołane podobno od mamy. Ja tego nie sprawdzę, mama tak mówi. To jest naprawdę ciekawe na rynek azjatycki, co Honda wypuściła. Taki mały, śmieszny, pokraczny. Nie to skuter, nie motocykl na małych oponkach jak skuter, ale silnik brzmi całkowicie inaczej. I taka agresywna, masywna sylwetka. No to chyba też jest 110 albo 125 pojemności. To co kupujemy 125, popularne na Filipinach. Skoro skuter już kupiony, No. to pora kupić kaski. No. Ale będzie fajnie w tym roku ze skuterem. Nie trzeba pożyć do dnia. Będzie fenomenalnie. No i dobrze, proszę Państwa. Mamy kolejny dzień. Wczoraj przyjechał mąż siostry z pracy. Był na wyjeździe. No i nie da się ukryć. Zasiedzieliśmy się przy butelce. Ale Jeff sprawdził swoim filipińskim okiem, bo on też z motorami jak to Filipińczycy całe życie. Sprawdził wszystkie papiery odnośnie tej Hondy. No i uważa, że bardzo dobry zakup. Jak sprawdzałem ja wczoraj, jeszcze dzisiaj na marketplace na Facebooku, nie da się znaleźć Hondy tak młodej, z takim niskim przebiegiem, bo facet kupił ją w lipcu za 86 tysięcy peso. Przejechał nią 2735 km. Mam jeszcze 2,5 roku gwarancji. Kupiliśmy ją za 62 tysiące peso. Jaki byłby sens kupować nową Hondę za 66 tysięcy, kiedy właśnie po samym wyjeździe z salonu, a za pół roku, no to już jest 20 tysięcy mniej na wartości. Ta jest jak nowa. Jadę w pierwszą przejażdżkę. Jadę sobie pojeździć trochę po mieście. Dziewczyny pojechały załatwiać coś innego. Jadę, będę się bawił. Bestia zatankowana do pełna. 250 peso. 5 litrów tu wchodzi. Paliwo jest w takiej samej cenie, w jakiej było w zeszłym roku, jak wyjeżdżaliśmy. 56 peso za litr. Nieźle. Nieźle. 10 koron albo 3,5 złotego. Nie wiem ile to będzie palić, ale raczej dużo to nie będzie palić przecież. Zobaczymy na ile ten pełen bak wystarczy. Jedziemy dalej. Pierwszy dzień jazdy na skuterze mamy zaliczony. Ja mam zaliczony, żona jeszcze nie jeździła. No był plan jeszcze w Norwegii, żeby kupić dwa całkowicie nowe skutery. Jednego Klika, on ma 125 i jeszcze jest mniejszy Beat, który ma 110 pojemności. Myślałem o żonie. Bo dla niej to jest ważne, no, nie dziwię się, komfort jazdy, żeby sięgała po prostu do ziemi jak staje. Ale wczoraj się przypasowała do tego skutera, który kupiliśmy, do Klika. No i mówi, że bez problemu, że będzie dawała radę sobie tym jeździć. Rezygnujemy z drugiego motocykla, bo Ernestine bardzo chce samochód.
Także jeden motocykl będziemy taki mieli lotny, żeby się gdzieś poruszać, jak nie będzie trzeba samochodu. Myślę, że sprawdzi się fenomenalnie na Siquijorze. Na przykład, żeby skoczyć na siłownię albo gdzieś. Na pewno się przyda. Jestem bardzo zadowolony z tego zakupu, z ceny, z tego, jak ten skuter wygląda. Że wszystkie papiery są w porządku, że jest już zarejestrowany, bo z rejestracją na Filipinach też są problemy. Znaczy potrafi to bardzo długo trwać. A tu jak mnie zatrzymają do kontroli gdzieś policja, to wszystko jest czyściutko na kwitach. Pięknie. Jeździ się też dobrze, fenomenalnie. Jak byłem w mieście. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o skuter na teraz. A teraz już taki komentarz odnośnie zmian, które tutaj zaszły na Filipinach, jak nas nie było przez pół roku. W zeszłym roku wam mówiłem, że od kiedy wybrali Marcosa, tego prezydenta, to Filipiny szybują w dół niesamowicie jako kraj. Ja jestem Team Duterte, rodzina mojej żony jest Team Duterte. Wszyscy ludzie, których spotykam generalnie tutaj na Negros i na Siquijorze, to wszyscy są Team Duterte. Każdy jeden kraj potrzebuje silnego przywództwa. Mamy świetny przykład tego, co się stało w Salwadorze. Ten młody prezydent, który zdał to największe więzienie, który w ciągu kilku lat dosłownie zmienił kraj z najbardziej niebezpiecznego w Ameryce Łacińskiej na najbezpieczniejszy w tym momencie. Organizacje praw człowieka płaczą, że ci ludzie tam w tym więzieniu zamknięci nie mają ludzkich warunków. Ale przecież to są ludzie, którzy byli członkami karteli, zabijali, ćwiartowali, dopuszczali się najgorszych rzeczy. I tacy ludzie nie zasługują na jakiekolwiek prawa, także takie miejsca powinny być w każdym kraju, takie więzienia. I to samo w Polsce. Za korupcję politycy albo sznur, albo takie miejsce właśnie, takie więzienie. A nie u nas w Polsce wszystko przechodzi lekką ręką. I to samo stało się na Filipinach. Wyszła ogromna afera korupcyjna. Jeszcze byliśmy w Norwegii w tym czasie. Projekty odnośnie przeciwpowodziowe, kontroli Flood Control Project. No, przeciwpowodziowe projekty. Okazało się, że jakaś tam senatorka z mężem, mogę mylić cyfry, ale będę po prostu mówił, jaka była skala. Jakaś senatorka, czyli powiedzmy, że tak jakbyśmy mieli posła, miała 12 firm, które startowały w przetargach do tych projektów. Wygrała w sumie ponad 500 projektów na tych 12 firmach. Faktury wystawione na 80 milionów peso każdy z tych projektów, a nawet nie było wbitej łopaty. Rozkradli tak gigantyczną ilość pieniędzy i bez żadnej odpowiedzialności. I właśnie w takim celu powinna być kara śmierci. No bo jaka ma być z tego nauka na przyszłość, jak nic jej nie zrobią, pieniędzy nie odzyskają i po prostu w przyszłości ktoś podejmie znowu to ryzyko, skoro ryzyka nie ma tego najważniejszego ryzyka, czyli utraty życia. Kara śmierci dla tego, kto kradł, obciążyć rodzinę, nieważne do którego pokolenia, niech im to zajmie 20 pokoleń, tym długiem, który ukradli, sprzedać to, co się da i wtedy nie byłoby korupcji. A jeżeli jest jak jest, to taki mamy tego efekt, czy na Ukrainie, czy w Polsce, czy w Norwegii. Wszędzie politycy kradną nasze pieniądze, moje, twoje i każdej pracującej osoby, która płaci podatki. No ale wracając do tego, co się tutaj dzieje. Tutaj w okolicy u mamy w domu rodzinnym wprowadzono ala godzinę policyjną. Wszystkie sklepy, te małe, Sari, Marites sklepy, muszą być zamknięte do godziny 11, do 23. A wszystko ze względu na to, że narkotyki wracają, to co wam mówiłem. Duterte z tym walczył, oni się bali, chodzili kanałami
bo mieli prawo policjanci zastrzelić ich na ulicy po prostu. A wrócił Marcos i Filipiny pikują w dół. Gospodarka Filipin pikuje w dół. Dla nas, osób pracujących za granicą, na ten moment jest to dobre, bo mamy dużo lepszy przelicznik korony do peso. No ale dla ludzi tutaj wszystko będzie droższe z importu. Wszystko, gdzie rozliczają się dolarem, wszystko będzie droższe. Że tak jak wspominałem na stacji benzynowej, nie widzę, żeby ceny takich normalnych produktów, które kupowaliśmy w zeszłym roku, żeby podrożało. Wszystko stoi w tym samym miejscu. Filipiny potrzebują silnego przywództwa. A ja też chyba mówiłem to już w zeszłym roku na którymś vlogu. Ja uważam, że demokracja to jest najgorsze i najgłupsze, co po prostu mamy. Bo ja lubię historię. I patrząc przez pryzmat historii, wszystkie duże imperia były jakąś formą dyktatury. Jak jest jakiś lider, który zarządza krajem przez całe swoje życie, to on bardzo często chce zostawić po sobie kraj w takim stanie, żeby było złotymi literami jego imię i nazwisko pisane w książkach historycznych, żeby ludzie wieszali jego obrazki. A w takim ustroju, jak mamy w Polsce, zmienia się prezydent, no taki Gamoń Komorowski na przykład. Prostak, cham, gamoń, do tego jeszcze złodziej, przecież kradł z Pałacu Prezydenckiego, jak się wyprowadzał. Czy ktoś o nim w ogóle pamięta? Był i nie ma, no. Był i nie ma. Teraz mamy prezydenta Nawrockiego. Jestem jego zwolennikiem, nie da się ukryć, jestem jego zwolennikiem. Uważam, że to może być najlepsza prezydentura za mojego życia dla Polski. Że w końcu mamy faceta, który aspiruje tego, żeby mieć możliwość nazwania go po czasie, że to jest mąż stanu. Jakby nie wygrał prezydent Karol Nawrocki, tylko Rafał Trzaskowski, to by się działo to samo, co na Filipinach w Polsce. Szlibyśmy w dół, coraz większe problemy z migracją, chociaż i tak są ogromne problemy, coraz mniej bezpieczeństwa na ulicach. Tracilibyście to w Polsce, czego cała Europa wam zazdrości. Tego, że kobieta może sobie wyjść wieczorem na Piotrkowską w Łodzi i no jest ogromne prawdopodobieństwo, że nic złego się jej nie stanie, nawet nie usłyszy jakiegoś komentarza. A takich rzeczy już nie może kobieta zrobić sobie, czy w Berlinie, czy w Paryżu, czy w niektórych okolicach Oslo. Wieczorem też jest niebezpiecznie. Filipińczycy. Niektórzy Filipińczycy uważają, zarówno politycy, jak i zwykli obywatele Filipin, że najlepiej by było, jakby Filipiny weszły pod jurysdykcję Stanów Zjednoczonych. Jakby ich Trump za mordę złapał wszystkich tych polityków skorumpowanych. Bo Trump to by to wyczyścił w 3 miesiące, to co się dzieje. A tak długo jak nie ma tu żadnego zwierzchnictwa, to po prostu jest jeden wielki chaos. Duterte robił tak wiele dobrego dla Filipin, dla zwykłych ludzi. A koniec końców wylądował w Hadze i go sądzą za te zabójstwa, że walczył z gangami. Miejmy nadzieję, że przyszłe wybory prezydenckie coś zmienią na Filipinach. Że pozbędziemy się Marcosów raz na zawsze z Filipin. Bo przecież jego ojciec jest też złodziej, który uciekał z Filipin. I że wtedy Filipiny wrócą na tą właściwą ścieżkę, bo sami Filipińczycy mi to mówią, że jak Duterte rządził Filipinami, to czuli dumę z tytułu bycia Filipińczykiem. A teraz znowu są w takim miejscu, że nie ma za bardzo z czego być dumnym. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten vlog. Ernestin z siostrą pojechały załatwiać jakieś gadżety reklamowe do swojego biznesu, który rozwijają. Zbliża się wieczór, biorę się za edycję vloga. Pozdrawiam Was serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na Filipinach. Dzięki za komentarze, lajki i subskrypcje. Widzę, że 35% ludzi ogląda i nie subskrybuje.
Bo to jeżeli film ma 1000 wyświetleń, to 350 osób ogląda i nie subskrybuje. Kliknijcie ten czerwony przycisk subskrybuj. To byłby bardzo ambitny cel, ale jakbyśmy do końca roku dobili 2000 subskrypcji na kanale, to byłbym bardzo zadowolony. Brakuje niecałe 200. Pozdrawiam, na razie, cześć.